No jak się wchodzi do więzienia, to wszyscy z nas opisują w różny sposób. Ma się takie poczucie, przynajmniej ja miałem, ale wydaje mi się, że to jest powszechne takie poczucie, że się jest na swoim miejscu, że się kontynuuje to, co przed tobą robili inni i że to jest taka kontynuacja, że to jest tak, że jesteś na swoim miejscu. Byłem przy tym, jak przyszła Małgosia Dziewulska do Jacka i powiedziała, że jest zakaz, że będzie zakaz przedstawień dziadów. I wtedy zdecydowaliśmy o tym, że skoro zdejmują przedstawienie dziadów, to musimy w tej sprawie zaprotestować. Nagle się stało dla nas oczywiste, że to jest bardzo ważny problem narodowy, że zdejmują dziady, który zresztą nikt z nas specjalnie dobrze nie znał. Ja znałem jakieś kawałki, cisza wszędzie tego, co to będzie, ale głucho wszędzie, co to będzie, ale to wtedy po raz pierwszy uważnie, bo nie widziałem przedstawienia dziadów. Ostatnie przedstawienie dziadów było bodajże w 1955 roku w Teatrze Polskim, potem nie było przedstawienia dziadów. W lekturze szkolnej dziady były to bardzo po łebkach, więc dopiero wtedy przeczytałem dziady i zrozumiałem, jaki to jest materiał. Ale było to dla nas oczywiste, że musimy w tej sprawie to zabrać głos. I to był wyraz, prawdopodobnie rok wcześniej byśmy na to nie zwrócili uwagę. No zdejmują, no trudno, no co z tego. Ale tu byśmy już mieli po iluś tam dyskusjach na temat problemu narodu, to był to ten okres, kiedy właśnie narastała ta brunatna komunistyczna fala, że dla nas było oczywiste, że musimy zabrać głos. I to pokazuje, to pokazywało wtedy, jaką drogę ideową myśmy przeszli. Od takiego ortodoksyjnego marksizmu, żeby nie powiedzieć komunizmu, do właśnie już myślenia takiego demokratyczno-narodowego. To była taka ogromna zmiana. No i wtedy zdecydowaliśmy, że trzeba to robić demonstrację, że trzeba pójść na to ostatnie przedstawienie i trzeba przeciwko temu zaprotestować. No i te dni to było przygotowanie, rozpowszechnianie informacji i 30 stycznia myśmy zjawili się przed Teatrem Narodowym i w pewnym momencie był taki tłum, że zostały otworzone drzwi. Różni historycy piszą, podobno była to decyzja, ostatecznie decyzja władz wyższych, żeby te drzwi otworzyć, żeby nie było tłumu przed teatrem, ale w każdym razie myśmy mieli poczucie, że myśmy się po prostu, że nie tyle otworzono drzwi, co myśmy się wdarli i obsadziliśmy to na stojąco. Karol Modzelewski wymyślił to hasło, które było bardzo hasłem bardzo fajnym, a jednocześnie nie było sprzeczne z tym, co oni pisali o niepodległości, niepodległość bez cenzury. No i w trakcie, po przedstawieniu myśmy to skandowali. Po tym przedstawieniu myśmy zorganizowali, spontanicznie zostało zorganizowane, bo rozwinięto ten transparent, żądamy dalszego przedstawienia dziadów, co jak mówiłem, to wykonanie to był Andrzej Seweryn, Małgosia Dziewulska i Rysiek Parut. Potem złożyliśmy z Józkiem Dajczgewandem kwiaty, przeszliśmy z Teatru Narodowego pod pomnik Mickiewicza i potem zrobił się taki tłum, który szedł Nowym Światem, krakowskim przedmieściem, a potem Nowym Światem, przy czym byliśmy otoczeni przez ubecję, którzy próbowali nawet mnie wyrwać z tego, tylko ludzie mnie obronili. I tak doszliśmy do Świętokrzyskiej. Świętokrzyskiej już nie mieliśmy siły, żeby się bronić. Wtedy kilkadziesiąt osób zatrzymano. Część była, to ja siedziałem wtedy chyba 20, nie dłużej nawet, ale około 24 godzin. Dla mnie to był ważny sprawdzian, dlatego że ja sobie na tym kolegium wymyśliłem, że będę wszystkiemu zaprzeczał. I wymyśliłem taką historię, że ja szedłem ulicą
był jakiś tłum i w pewnym momencie wszystkiemu zaprzeczyłem. I to dla mnie był ważny trening przed późniejszym więzieniem, że mogę się utrzymać w jakiejś takiej formie, żeby nic nie powiedzieć. No w więzieniu już takich historyk nie można opowiadać, tylko po prostu trzeba odmawiać powiedzieć. Trzeciego była pierwsza decyzja, ponieważ trzeciego w trakcie urodzin Jacka i w trakcie tej dyskusji nad mitem klasy robotniczej doszła wiadomość, że Adam i Heniek zostali wyrzuceni z uniwersytetu. To było całkowicie bezprawne, bo nawet według ówczesnych przepisów już zaostrzających nie można było wyrzucić studenta z uniwersytetu bez komisji dyscyplinarnej. I wtedy, no właśnie tego trzeciego zdecydowaliśmy, że będzie wiec. Myśmy poszli do mieszkania, chyba tam Józek Dajczgowant mieszkał, gdzieś tam niedaleko, gdzieś na Żoliborzu i chyba Józek tam wynajmował mieszkanie, tam było około 25 osób i nawet Karol wtedy stwierdził, że musimy zrobić wiec. I z rytmu wynikało nam, że to musi być, że najlepiej będzie do piątek 8 marca. Także mieliśmy mało czasu na przygotowanie, ale chodziło o to, żeby to było to w miarę szybko, no i żebyśmy mieli czas na zrobienie ulotek i rozrzucenie tych ulotek i informacji i takich plakatów informujących o wiecu. Decyzję podjęliśmy w niedzielę. Jak gdyby wszystkie takie organizacyjne sprawy dopięte zostały chyba 6 u Kuby Karpińskiego, no i 8 był wiec, tylko że ja już na wiecu nie byłem. Miałem bardzo ścisłą obstawę i pamiętam, jak próbowałem wejść, jak chciałem uciec i udawałem, że wchodzę do tramwaju i tego to mnie Ubek po prostu wcisnął do tego tramwaju. Ja wtedy się przestraszyłem. Po raz pierwszy się autentycznie przestraszyłem, że mnie pobiją i nocowałem u Sewka. Potem poszła informacja, że ja się ukrywałem u Sewka, ale to nie była prawda, ja po prostu się bałem bałem się wracać do domu sam. I nad ranem mnie aresztowali. Przyszli do Sewka i zatrzymali mnie i Sewka. Ja przesiedziałem się 48. Siedziałem między innymi z Jackiem Poprzeczko, z Henkiem Schleiferem, przy czym Jacek już przyniósł wiadomość, bo Heniek też został rano zatrzymany chyba, a Jacek już przyniósł wiadomość, że był duży wiec na uniwersytecie. I przychodziły te wiadomości. Jeszcze był chyba Leszek Krupiński, tam siedział krótki czas. I nad ranem mnie wezwali, w niedzielę nad ranem mnie wezwali i o dziwo wszedłem. 3 dni później, ja pierwsze 2 noce nie nocowałem w domu, ale drugie postanowiłem przyjść do domu z Teresą i postanowiłem wziąć jakieś rzeczy, żebyśmy gdzieś poszli. Przyszedłem, to po 15 minutach już zaczęli dobijać się do drzwi, no i tam mnie zatrzymali. Pamiętam, nie miałem papierosów wtedy. No i wylądowałem na dołku bez papierosów, co jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. No, papierosy w więzieniu są bardzo delikatną sprawą. Papierosy trzeba mieć. No, wylądowałem bez papierosów. No, jak się wchodzi do więzienia, to wszyscy z nas opisują w różny sposób. Ma się takie poczucie, przynajmniej ja miałem, ale wydaje mi się, że to jest powszechne takie poczucie, że się jest na swoim miejscu, że się kontynuuje to, co przed tobą robili inni, że to jest taka kontynuacja, że to jest tak, że jesteś na swoim miejscu. I no, ważne jest, żeby nie zapomnieć o tym właśnie, o tym pierwszym odczuciu, bo to bardzo pomaga w śledztwie. No, ja przeżyłem śledztwo stosunkowo łatwo, no, cały czas, prawie cały czas, znaczy z wyjątkiem tam kilku jakichś wymijających zdań, odmawiałem odpowiedzi. Ale to też, bo trzeba pamiętać, w więzieniu trzeba pamiętać właśnie to pierwsze odczucie, a potem trzeba pamiętać o tym, że się wyjdzie. I że to nie trwa wiecznie, że to więzienie nie jest, znaczy nie można uznać więzienia za punkt i celi za punkt odniesienia. Większość czasu tego pierwszego pobytu to ale ja byłem na Mokotowie w tak zwanym pawilonie 12, który potem został nazwany pawilonem 3. Pawilon 12 był to specyficzne miejsce, bo to był blok zbudowany w latach 40. czy 50. Blok ubecki i on takim pozostał. Znaczy był to blok, w którym siedzieli więźniowie, w którym śledztwo przeprowadzała nie milicja, tylko służba bezpieczeństwa. Także tam były duże afery gospodarcze, sprawy szpiegowskie, ewentualnie jeszcze takie duże sprawy kryminalne o charakterze trochę mafijnym. Była założona całkowita izolacja od innych cel.
Znaczy jak się wychodziło z celi, to klawisz walił kluczem w poręcz metalową i mówił idę i wtedy wszystkie inne cele musiały być zamknięte, a za próbę porozumiewania się były kary. Na kary najłagodniejsza to było odebranie wypiski, odebranie prawa korespondencji, no, te mocniejsze to był tak zwane kabaryna, czyli twarde łoże, czyli siedzenie bez materaca i bez pościeli, tylko na noc były dawane tylko koce. Jest moment trudny, znaczy jest taki moment trudny, kiedy zaczynają cytować ludzi, którzy zaczynają mówić. To, czyli ten moment, znaczy jeżeli się ten moment przetrzyma, to już jest wtedy to znaczy już ma się taki wewnętrzny spokój. Siedziałem prawie 1,5 roku i no, wyszedłem dosyć pewny siebie, znaczy takie miałem poczucie, że się sprawdziłem, że robiłem to, co trzeba. To wyjście z więzienia no jest jednocześnie, ma się taki rodzaj euforii, no a z drugiej strony było dosyć smutno, dlatego że wielu ludzi wyjechało, było takie poczucie poczucie klęski.